Choć Putin rządzi Rosją tak długo, że spora część jego społeczeństwa nie pamięta innego przywódcy Kremla poza nim, pomijając marionetkowy epizod z pseudoprezydenturą Miedwiediewa, to z powodu obecnych problemów gospodarczych niezatapialny wódz narodu zaczyna coraz bardziej obawiać się o swoją reelekcję w 2024 roku. Zachodnie sankcje, wbrew pozorom, postawiły Rosję w dość specyficznej sytuacji gospodarczej, zawieszonej gdzieś pomiędzy recesją a stagnacją. Bieda. Straszna bieda. Nikt nie dba o siłę naszej waluty i tylko spada. Silna waluta jest bardzo potrzebna. Powinniśmy mieć silną walutę, to po pierwsze. Wiadomo, kto jest temu winny. Pieprzyć ich, zwłaszcza Amerykanów. Rubel musi przez nich spadać. Bo wyprowadzenie kapitału oligarchów i zamożniejszej części społeczeństwa do takich krajów jak Emiraty Arabskie, Turcja lub Kazachstan wcale nie poprawiły sytuacji kolosa na glinianych nogach. W ostatnich tygodniach kurs rosyjskiej waluty wobec amerykańskiej przekroczył psychologiczną barierę, gdy za $1 trzeba było zapłacić ponad 100 rubli. Władimir Putin ma więc poważny problem do zmartwień, a Rosjanie muszą szykować się na kolejny wzrost stóp procentowych i zaciskanie pasa. I chociaż w teorii istnieją sprawdzone rozwiązania dla obecnych problemów tego państwa zarówno w wymiarze geostrategicznym, jak i politycznym, to wydaje się, że Władimir Putin z uporem osła brnie kolejny raz pod prąd, a jego dotychczasowe decyzje sprawiły, że podjęcie tradycyjnych rozwiązań gospodarczych staje się z dnia na dzień wręcz niewykonalne. Natomiast kolejne porażki na ukraińskim froncie, malejąca populacja i sięgający dna kurs rubla sprawiają, że obecna rzeczywistość zwykłych Rosjan zaczyna bardziej przypominać syzyfowe prace niż normalne życie. Czy zatem rosyjski włodarz i jego wierchuszka niebawem zostaną odsunięci raz na zawsze od władzy i co za tym przemawia? Nim rozpoczniemy dzisiejszy materiał, chciałem Wam jeszcze raz gorąco podziękować za Wasze wsparcie i 300 000 subów, które wspólnymi siłami udało się nam wbić. Pamiętajcie, to Wy motywujecie mnie i mój zespół do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie zawsze możecie znaleźć coś ciekawego, łącznie z naszą autorską grą planszową Globalista, stworzoną z myślą o Was, by urozmaicić Wasze rodzinne wieczory i weekendy. Planszówka nie dość, że posiada walory edukacyjne, to jeszcze może fantastycznie bawić Was i Waszych najbliższych. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. I co z tego, że wąska grupa bogatych Rosjan wciąż dobrze bawi się w zachodnich lub południowoeuropejskich kurortach, mieszkając w drogich apartamentach czy wypasionych willach, śmiejąc się z sankcji i uciekając z majątkami gdzie tylko się da. Skoro Federacja Rosyjska wbrew obowiązującym wyobrażeniom to co 7. Rosjanin żyjący w skrajnej biedzie. Według przeprowadzonych badań w pierwszym kwartale 2023 roku poniżej granicy ubóstwa żyło w Rosji blisko 20 milionów osób. Co więc oznacza aż taki wzrost w porównaniu z poprzednimi 3 miesiącami 2022 roku, kiedy liczba ta w teorii spadała. Płaca minimalna, podobnie jak w Polsce, oczywiście sukcesywnie rosła na przestrzeni lat. Ale sami wiemy doskonale, że przy gwałtownie rosnącej inflacji większość zwykłych ludzi z miesiąca na miesiąc mogło za te pieniądze kupić coraz mniej. I tak od 1 stycznia 2023 roku miesięczne minimum egzystencji na mieszkańca w Rosji wynosiło blisko 15,7 tysiąca rubli rosyjskich dla ludności w wieku produkcyjnym, a średnio około 14 400 rubli rosyjskich. Liczba ta obejmowała koszt podstawowych towarów, takich jak produkty spożywcze, odzież i leki, oraz usług, takich jak media i koszty transportu. Minimum egzystencjalne było niższe od średniej płacy w Rosji, która od 1 stycznia 2023 roku wynosiła około 16,2 tysiąca rubli, czyli około $170, a w przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 700 złotych. Więc nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, ile można za taką kwotę kupić i jak można za to żyć. Co więcej, tragiczna sytuacja rubla, którego kurs w 2023 roku osłabił się w stosunku do dolara o kilkadziesiąt procent, pokazuje, że Władimir Putin jest w nie lada opałach. Inflacja w Rosji rośnie, tak samo zresztą jak deficyt budżetowy. Konsekwentnie natomiast, tak jak już wspomniałem, spada kurs rosyjskiej waluty, która wobec amerykańskiej od początku roku osłabiła się o ponad 30%.
5%, wciąż oscylując w okolicach prawie 100 rubli za $1 amerykańskiego. Z punktu widzenia analityków finansowych w normalnych warunkach rynkowych ten upadek rubla rosyjskiego powinien pobudzić eksport, produkcję krajową i inwestycje zagraniczne. Ponieważ słabsza waluta zwiększa konkurencyjność rosyjskiego biznesu zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak spektakularne odbicie na którymkolwiek z tych obszarów gospodarczych pozostaje mało prawdopodobne. Nie tylko ze względu na sankcje, ale także z powodu głęboko zakorzenionych słabości strukturalnych systemu Putina, a szczególnie wszechobecnej korupcji. Tym bardziej, że w Rosji, bazującej przede wszystkim na sprzedaży posiadanych surowców, ewidentnie brakuje zróżnicowanej gospodarki, praworządności i stabilnego otoczenia biznesowego, które mogłoby wtedy wspierać poprawę sytuacji gospodarczej. Ponadto kryzys ten wywołał wśród wielu Rosjan bardzo silną antyzachodnią retorykę, która znacznie utrudnia Moskwie drogę do ożywienia gospodarczego. Najnowsze dane ekonomiczne pokazały, w jak tragicznej sytuacji znajduje się rosyjska gospodarka. Na przykład rosyjski eksport ropy naftowej wykazuje tendencję spadkową. Z danych S&P Global lub Vortexa wynika, że eksport ropy spadł w stosunku do roku ubiegłego. Sytuację komplikuje także spowolnienie chińskiej gospodarki, gdzie Rosjanie po wprowadzeniu obowiązujących sankcji byli zmuszeni sprzedawać znaczne ilości swoich surowców i na dodatek po zdecydowanie niższych cenach niż przy wcześniejszym eksporcie do państw europejskich. Dane z ostatnich miesięcy pokazały także, że chiński import z Rosji spadł. Tymczasem ceny innych produktów sprzedawanych przez Rosję znajdują się ostatnio pod dużą presją i tak na przykład cena pszenicy spadła o 50% w stosunku do najwyższego poziomu z 2022 roku. Podobnie stało się z cenami rosyjskiej platyny, palladu i gazu ziemnego, które również wykazują tendencję spadkową. Co gorsza dla Putina i Kremla, w sierpniu 2023 roku, jak podał Bloomberg, rosyjski eksport paliw rafinowanych spadł do najniższego poziomu od 15 miesięcy, m.in. w związku z silnym popytem na rodzimym rynku i przekroczeniem przez niektóre produkty limitów cenowych G7. Gospodarka Rosji stanęła więc przed dodatkowymi wyzwaniami, włącznie z tym, że deficyt budżetowy pogłębił się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w związku ze zwiększeniem przez Rosję wydatków na cele wojskowe. Z najnowszego raportu wynika, że deficyt budżetowy Rosji wzrósł w okresie zaledwie od stycznia do lipca do ponad 29 miliardów dolarów. I co gorsza dla tamtejszego społeczeństwa, w 2024 roku z pewnością taka tendencja będzie się nadal utrzymywała. Chociażby ze względu na wzrost wydatków na wojnę, które mają się zwiększyć z 3,9% do 6% oraz na rozpoczynającą się kampanię prezydencką. Tu słupki, które właśnie widzicie na ekranie, kolejny raz dobitnie pokazują, jak Władimir Putin liczy się z własnym społeczeństwem, skoro zmniejszeniu ulegają wydatki na edukację i ochronę zdrowia. Poza tym Władimir Putin jako nadrzędny cel dla swoich przedsiębiorców i spółek państwowych postawił nie lada wyzwanie, a mianowicie, aby dzięki temu finansować import z takich krajów jak Chiny lub Indie. Tym bardziej, że większość płatności za zakupione towary odbywa się w dolarach amerykańskich, co m.in. wyjaśnia, dlaczego Rosja tak usilnie wspiera nowe inicjatywy związane z BRICS-em. Rosyjski prezydent nakazał rodzimym eksporterom działającym w sektorach obejmujących energetykę, metale, rolnictwo, chemikalia i drewno, aby przeliczali większość swoich dochodów w walutach obcych na ruble. Kreml wydaje się sądzić, że kontrola kapitału pomoże wzmocnić rosyjską walutę przed spodziewanym rozpoczęciem kampanii wyborczej Putina w zbliżającym się 2024 roku. Ekonomiści i urzędnicy traktują ten pomysł nad wyraz sceptycznie i wolą nie myśleć o tym, jak tego rodzaju posunięcie zakłóci także zasady rynkowe kształtujące kurs walutowy, niszcząc i tak słabą reputację rubla. Takie działania są także bardzo poważnym zagrożeniem niezależności banku centralnego i całego systemu finansowego Rosji. Wraz z niedawnym nałożeniem ceł eksportowych na ropę, taka kontrola kapitału pokazuje, że Rosja odchodzi od rynkowego systemu kapitalizmu państwowego w kierunku zmobilizowanej gospodarki czasu wojny. Dążenie Putina do większej imperialnej chwały niesie za sobą w nieubłagany wręcz sposób złe konsekwencje gospodarcze dla jego kraju i zwykłych Rosjan. Ale kto by się tam z najwyższej świty kremlowskiego włodarza przejmował zwykłymi szarakami? Dlaczego kurs wymiany jest tak wysoki, że ludzie za granicą śmieją się z nas teraz, gdy rubel jest jedną z 3 najsłabszych walut?
To dzięki genialnej polityce banku centralnego, który gardzi ludźmi, ładnie to ujmując, chociaż cisną się na język gorsze słowa. Dramatyczny spadek cen ropy oznacza spadek dochodów państwa i mniej pieniędzy na ambitne projekty Putina w zakresie wydatków wojskowych. Wraz z osłabieniem rubla rośnie inflacja, a odpływ kapitału osiągnął rekordowy poziom. Chociaż rządzący przez całe dekady mówili o zaletach dywersyfikacji gospodarki wykraczającej poza sprzedaż ropy naftowej, gazu i innych kluczowych surowców, to nie zrobili kompletnie nic w celu wdrożenia takich strategii, więc teraz rosyjska gospodarka małymi krokami zdaje się powolutku składać niczym domek z kart. Rosyjscy producenci krajowi nie są zatem w stanie wykorzystać spadającego rubla, ponieważ poza zasobami naturalnymi mają niewiele do sprzedania za granicę, szczególnie w obliczu wszystkich nałożonych na ten kraj sankcji, a nawet ich regularne i umiejętne omijanie nie jest w stanie do końca zastąpić nieograniczonych działań na globalnym rynku. Ale jeśli rynki zagraniczne pozostaną poza zasięgiem, spadająca waluta teoretycznie powinna pobudzić krajową produkcję, choćby dlatego, że zagraniczne towary nieuchronnie staną się zbyt drogie dla rosyjskich konsumentów. Również z tego powodu Moskwa ogłosiła swoje sankcje żywnościowe, które zakazują importu mięsa, owoców i warzyw z Unii Europejskiej i USA, co ma zmusić Rosjan do kupowania lokalnych produktów, jednak i tu musimy mieć świadomość, że prawdziwi i niezależni od kremlowskiej korupcji biznesmeni wyginęli niczym dinozaury lub stali się jako rosyjscy przedsiębiorcy niemal gatunkiem zagrożonym. Rosja wręcz desperacko potrzebuje racjonalnej rozmowy na temat stojących przed nią wyzwań gospodarczych, a Putin i jego ludzie nie chcą zrobić nic, aby się ugiąć i zaangażować w jakikolwiek dialog, bo w oczywisty sposób zakłóciłby on narrację triumfalną, dominującą w rosyjskich mediach. Zamiast tego prowadzi politykę rozprawiania się i atakowania wszystkich państw zachodnich, a wśród nich nas Polaków. W związku z tym nie mogę nie skomentować tego, co przed chwilą zostało powiedziane i wiadomości, która pojawiła się w mediach o planach stworzenia pewnej tzw. polsko-litewsko-ukraińskiej Unii. Chcę również przypomnieć o tym, jak Polska skończyła z taką agresywną polityką, a skończyła się ona narodową tragedią w 1939 roku. Dzięki Związkowi Radzieckiemu, dzięki stanowisku Stalina Polska otrzymała znaczne ziemie na zachodzie. Jednak w miarę jak rosyjska gospodarka pogrąża się w spirali spadkowej, obywatele z pewnością będą zadawać swoim przywódcom trudne pytania. Podobnie jak my Polacy, naród rosyjski jest w stanie wiele znieść, szczególnie w czasach kryzysowych, ale obecna zapaść rubla nie jest równoznaczna z obecnością obcych armii u bram stolicy, czy z długotrwałą walką ideologiczną charakterystyczną dla okresu zimnowojennego. Zamiast tego kryzys ten symbolizuje bardziej tzw. prawo Rottenberga, zgodnie z którym naród rosyjski powinien ratować oligarchów, którym zajęto ich wille w Hiszpanii lub Włoszech, albo inne dobra luksusowe, kiedy 20 milionów albo i więcej ludzi ma żyć cały miesiąc za około $200. Putin i jego ludzie zdecydowanie grają na czas i zawsze istnieje ryzyko, że aby utrzymać się u władzy, mogą posunąć się do najgorszego. Na razie wiele wskazuje na to, że rosyjski prezydent i jego wierchuszka, by pozostać u władzy, zastosują retorykę o odpornej ojczyźnianej gospodarce. Natomiast żeby jego słowa były przekonujące dla rosyjskiego społeczeństwa, zrobi niemal wszystko, aby kampanii nie towarzyszył słaby rubel i galopująca inflacja. W związku z tym Kreml obliczył, że w celu szybkiego ograniczenia wzrostu cen, przy jednoczesnym uniknięciu podwyżek stóp procentowych, konieczna jest kontrola kapitału. Tyle że takie rozwiązanie to miecz obosieczny, bo ich nałożenie pokazuje, że zaufanie do rubla już spadło, co ostatecznie będzie napędzać dalszą dewaluację waluty i najprawdopodobniej rosnącą inflację oraz odpływ kapitału, a sami Rosjanie będą niczym w błędnym kole. Z tych powodów nie można wykluczyć, że Kreml wprowadzi jeszcze bardziej rygorystyczną kontrolę kapitału, wyrządzając jeszcze większe szkody w perspektywie długoterminowej. Miejmy więc tylko nadzieję i życzmy Rosjanom, że wreszcie obudzą się sami, odsuwając ich od władzy, bo oszczędności Rosji, tak jak i cierpliwość narodu, nie są niewyczerpane.
Podsumowując, Putin i jego świta są autorami tego kryzysu i ostatecznie tak rosyjski prezydent, jak i współpracownicy będą musieli odpowiedzieć za to, do czego doprowadzili. Oby szybko. Tyle na dziś. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty zdrowy.